Hejo, dobry wieczór, cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Cześć Kuba, cześć wszystkim. Cieszę się, że jesteście z nami po raz kolejny w naszym czwartkowym live z cyklu AI News. I dzisiaj mamy znowu łamiące newsy, między innymi newsy od Mety, od Google'a, od OpenAI, a więc od twórców czata GPT. To co, przechodzimy do pierwszego newsa w takim razie, tak? Od newsa od Facebooka, czyli Mark Zuckerberg zasponsorował dzisiejszy odcinek, ponieważ news jest dość świeżutki sprzed 2 dni, z 23. I pozwólcie, że udostępnię ekran, zrobimy to tak, wiecie, tak porządnie z udostępnianiem ekranu i mamy o nowym modelu od Facebooka, czyli Llama 3.1, czy tam 3.1, czyli oczywiście najlepszy model dostępny. Ja uwielbiam w ogóle to hasło, najlepszy aktualnie dostępny model, więc to w ogóle jest najlepsze, jak wszystko inne, które wychodzi najnowsze. I mamy tutaj o tym, że oczywiście okno kontekstowe jest większe, to zawsze jak każdy nowy model wychodzi, to oczywiście pierwsza informacja jest o oknie kontekstowym oraz o kilku innych fajnych rzeczach, ale żebym ja się nie pomerdała w kwestiach parametrów technicznych, to może Kuba, ty nam opowiesz o tych kwestiach technicznych, a potem sobie porozmawiamy, co to da użytkownikom i czy to jest lepsze od Google Gemini, czata GPT, Claude i tak dalej, i tak dalej. Okej, to tutaj akurat dosyć dużo rzeczy można powiedzieć w tym temacie, więc specjalnie dzisiaj jako łamiąca wiadomość, której nie było w tytule, macie od nas informacje, których nie miało być bo dowiecie się więcej od nas na temat właśnie Meta AI, czy oddziału właśnie facebookowego, ex-facebookowego i na temat nowego modelu Llama. Co można powiedzieć takiego ciekawego? No parametrów jest faktycznie bardzo dużo, bo jest 270 miliardów bodajże, czyli jest to jeden z największych, jeżeli nie największy aktualnie open source'owy, wink, bo jeszcze powiemy sobie też i o tym, bo dużo jest ciekawostek, modeli, z których można sobie korzystać. Jest to model niezwykle ciekawy, będziemy sobie za chwilkę mówili o jego możliwościach, wyprzedza GPT-4o, wyprzedza nawet Claude'a 3.5 Sonnet, także jest dosyć ciekawie. A ciekawe jest to, że my chyba tydzień temu albo 2 tygodnie temu mówiliśmy właśnie o Claude, chyba 2 tygodnie temu, bo ja byłam wtedy na urlopie. Podlinkuję Wam oczywiście ten materiał poniżej, bo tam się bardzo długo wypowiadaliśmy na temat Claude i ja jestem w ogóle zachwycona w tym momencie tym, jak to Claude działa. Od czasu, kiedy nagrywaliśmy ten odcinek, znalazłam też parę wad, tak jakby już nie jest tak idealnie, jak myślałam. I tak jak wtedy, Kuba, rozmawialiśmy o tym, że na przykład w niektórych taskach rzeczywiście Claude sprawdza się lepiej niż ChatGPT, to już znalazłam te taski, gdzie no, Claude trochę nie domaga, ChatGPT jest lepszy, aczkolwiek nadal moja misja, że przerzucam się z czata GPT na Claude jest aktualna i próbuję coraz więcej zatem realizować. Tylko że tak, na moment, kiedy wtedy nagrywaliśmy tamten odcinek, no to Claude miał znów w tych wszystkich testach, parametrach najlepsze wyniki. No i teraz mamy podobną tabelę, więc ja pozwolę sobie udostępnić, podobną tabelę, ale z kolei z Lamą. Ja może ją powiększę, bo nie wiem, na ile to widać. Czyli tak, ogólne, jak zawsze cała masa parametrów, ogólne wyniki, kodowanie, matematyka i to są Twoje rzeczy, więc może zacznijmy od tych właśnie, które są tutaj od góry. Ja mam powiedzieć? No, tak, bo kodowanie to Twoja działka, ja 2 linijki kodów w Pythonie w życiu napisałam. To ja mogę powiedzieć, może zacznijmy od tego, że przede wszystkim Llama służy trochę do czegoś innego. I przepraszam, powiedziałem złą liczbę, 405 miliardów aż parametrów. Oj tam, 5 miliardów w tą czy tą. Ja powiedziałem chyba 270, więc trochę duża różnica. Tak, natomiast jakby to przede wszystkim jest bezpieczny AI, którego można wdrożyć chociażby we własnej organizacji, można samemu sobie go hostować. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że postawienie własnej wersji tego akurat LLM-a jest niezwykle kosztowne. Tutaj już żadna najlepsza karta graficzna na świecie tego nie uciągnie sama, bo waży to chyba bodajże około 360 GB RAM-u, więc no dosyć dużo, żeby to uruchomić. Natomiast faktem jest, że można sobie na przykład sprawdzić na Meta AI, w jaki sposób działa chociażby, albo na Hugging Face czacie i przejdę tak od razu do treści. Bardzo dobrze widać, że statystyki to nie wszystko, ponieważ te statystyki ciężko powiedzieć, czy one są zakłamane, czy nie, ale osoby, które próbowały, ja jeszcze nie, ale widziałem dużo testów porównawczych, mówią, że absolutnie się nie umywa do GPT, absolutnie się nie umywa do Claude'a, więc tutaj to, że jest w statystykach, to wcale nie jest tak, że sobie radzi lepiej. Szczególnie, że może powiem jedną techniczną rzecz. To może wynikać z tego, że użyto tutaj bardzo prostego sposobu uczenia
i akurat tam można sobie podglądać, jak się uczył, tam jest 360 linijek, bardzo malutki, zamiast robić takie systemy eksperckie, jak często się teraz robi w tych dużych modelach językowych, tam po prostu wrzucono masę danych i niech się uczy za pomocą transformera, czyli tak jak się na początku robiło, powiedzmy gdzieś GPT-3,5. Ale to widzisz, to ciekawe, no bo ja nie patrzyłam na te, tak jak mówiłeś, na testy, jak teraz to wygląda w użyciu, no bo po samym, no znów, ja na raz się skupiam na Claude i na GPT i Ania w międzyczasie pytała, do czego lepiej się sprawdza GPT, do odpisywania na maile jednak nadal, przynajmniej u mnie, w sensie do przygotowywania mi draftów maili, ale zobaczymy, co się potem zadzieje, jak wdrożę narzędzie od Kuby, wink wink, które będzie mi pomagało szybciej odpisywać na wiadomości, no może nie na maile, ale wiadomości na LinkedInie. Ale dobra, wracając do tego, no bo tak jak mówię, że statystyki statystykami, no tutaj znów w testach, w parametrach i tak dalej, wygląda to pięknie, jest lepszy w matematykę, proszę, fantastycznie, jest lepszy w matematykę, znów nie jest to może jakaś duża różnica, no ale no wychodzi na to, że jest lepszy w kodowanie niż GPT, ale nie lepszy niż Sonnet. Rozumowanie najlepszy ever z tego przynajmniej testu, który tutaj jest. I co tu jeszcze możemy jeszcze o tym powiedzieć, czy Boże, nie jestem w stanie tego dzisiaj wymówić. Multilingualność, można tak to powiedzieć, czy jak się ten ostatni parametr nazywa, jak go można przetłumaczyć? Tak, posługiwanie się wieloma językami, po prostu. No właśnie, ale wyjaśnij ten parametr, bo mnie to zawsze ciekawiło, no bo tu jest napisane o tym multijęzykowości, ale w kontekście, no właśnie, w kontekście czego? Bo z jednej strony ja sobie teraz czytam na ich stronie, że wsparcie w używaniu jest dla 8 języków, ale rozumiem, że ta multijęzykowość dotyczy bardziej tego, że jeżeli ja już sobie działam na tym narzędziu, no to mogę sobie to tłumaczyć w bardzo różne języki, a chodzi o to, że w 8 językach na ich stronach mają napisane, że jest interfejs, tak? Czy w jakimś innym kontekście? Nie, właśnie chodzi o obsługę tych 8 języków. Okej, dobra. Myślałam, że to są dwie różne rzeczy, więc to też tak, tam nawet chyba na teście w ogóle jest używanych mniej, natomiast to tylko i wyłącznie chodzi o kilka wspieranych, dlatego to nie jest też takie do porównania łatwe, no bo umówmy się, GPT chociażby, czy no Sonnet też przecież potrafią rozmawiać w języku polskim bardzo dobrze, no tak. Llama sobie z tym nie radzi tak domyślnie, natomiast wracając do zastosowań, Llama jest bardzo fajna, żeby douczać ją, tworzyć wyspecjalizowane wersje i to super, natomiast jak sobie wejdziemy tutaj na komentarz od Bartka, najdroższe możliwe karty AI-owe, czyli H100, nie wiem czy najdroższe, ale jedna z najdroższych, po kilkadziesiąt tysięcy kosztują, to muszę niestety tutaj Cię zawieść, nawet 8 takich kart nie wystarcza, żeby uruchomić najnowszą Lamę, więc to nie jest coś, co można uruchomić w domowym laboratorium w żadnych warunkach, nawet jak się ma sprzęt za kilkaset tysięcy. Okej, no to też dobrze powiedziałeś, czyli rozumiem, że do takiego codziennego użycia dla szarego Kowalskiego zostaje ChatGPT przede wszystkim, Claude, no i Perplexity też myślę, że nadal, ale w ogóle co ciekawe, dzisiaj podczas jednego z wywiadów ktoś mi zadał pytanie, co bym poleciła, jakby ktoś był początkującym przedsiębiorcą albo mikroprzedsiębiorcą, które narzędzie bym poleciła w pierwszej kolejności. I ja na przykład, nie wiem jak ty Kuba, ciekawa jestem twoja odpowiedź, ale ja na przykład powiedziałam, że no, jeżeli chodzi o narzędzia generatywne, w sensie generative AI, no to powiedziałabym ChatGPT, no bo jest multimodalny, no i też najwięcej tutoriali jest na ten temat tak naprawdę, więc jakby ktoś się uparł, to wiedzę z YouTube'a i z Udemy połączoną mógłby posiąść i jakoś tam tego ChatGPT obsługiwać. Oczywiście w rzeczach zaawansowanych to zapraszamy na szkolenia do mnie i do Kuby z ChatGPT, z promptowania i zużywania narzędzi generative AI, natomiast do takich pierwszych rzeczy myślę, że ten ChatGPT jest wystarczający i tak jak mówię, jest dużo też wiedzy na ten temat. Natomiast te wszystkie inne narzędzia, właśnie chociażby jak Claude, no to nie ma aż tylu tutoriali na ten temat, a już nie ma w języku polskim. Więc stąd moja odpowiedź. Ciekawa jestem, jaka będzie twoja odpowiedź, no bo już wiem, że Lamy od Mety nie polecisz, ale jeżeli chodzi o takie pierwsze narzędzie, to co byś polecił? Znaczy ja też ChatGPT, ale to raczej ze względów, o których mówiłem, to znaczy ten Plan Team daje nam dosyć większą swobodę zarządzania po prostu w dużej organizacji i w małej też w sumie prywatnością, no i GPT-sy. Myślę, że głównie dlatego to jest, myślę, taka dosyć przewaga, którą ja bym wskazał. Natomiast ja w ogóle też nie jestem zwolennikiem, nie jestem taką osobą, która chodzi nawiedzona i wysyła ludziom o to narzędzie AI, które musisz poznać. W sensie my je sprawdzamy dla was, za was, żebyście wy nie musieli. Myślę, że kilka tak naprawdę jest wystarczających. Ale też powiedzmy sobie wprost, że jakby meta, tak jak powiedziałem, nie do końca do tego służy, ją się gdzieś wdraża właśnie w organizacjach i dzisiaj powiemy o drugim takim modelu, który jest tytułowy, który również do tego trochę służy i myślę, że tam ma potencjał,
dlatego że faktycznie jest bardzo mądry jak na open source'owy model, open source'owy, o którym też zaraz powiemy, bo to też jest pewna mała aferka wokół tego, jak to zwykle u Mety. Natomiast dużo ludzi zadowolonych, natomiast z mniejszych wersji, bo też trzeba powiedzieć, wszyscy mówią o tej dużej, a powstały trzy. Powstała mała, średnia i duża i ponoć ta mała jest bardzo dobra, ją się już da uruchomić na mocniejszym komputerze z odpowiednią kartą graficzną, a więc i na tańszym serwerze i ona jest, mamy tutaj proszę bardzo, tak. 8B i 70B, one oczywiście są tutaj porównywane, no tak troszeczkę może niekoniecznie fajnie z tymi typu GPT-3,5 Turbo. Czyli chcieli porównali z tym, co chcieli porównać i co dobrze wyglądało. Ja tak sądzę. Nie bez powodu akurat takie modele są tutaj podane. No też myślę, że w nieciągu całego tygodnia pojawił się model 4O, więc też pewnie nie mieli tych statystyk, tak sądzę, o którym powiemy, jest bardzo ciekawą alternatywą, natomiast jest open source'owy w takim sensie, że przynajmniej mamy na nim kontrolę, dane nigdzie nie wyciekają. To jest akurat bardzo ważne dla wielu osób i myślę, że pod tym kątem bardzo się cieszę, że Meta to robi, mimo że tutaj też trzeba powiedzieć, że to jest ten moment, wcale nie jest open source. To jest tak, że open source są na szczęście wagi, czyli to najważniejsza rzecz, którą mamy po trenowaniu. Nie jest open source to, na czym trenowali. Nie chcą się tym chwalić i wszyscy się możemy domyślać, czego Meta się nie chce chwalić, skąd miała dużo tekstów. Domyślmy się. Konto na Facebooku jest bezpłatne, mogę sobie tam wpisać różne rzeczy. Wcale nie było afer wokół tego, że analizują nasze dane, wiadomości i tak dalej. No nadal nie wiem, skąd mogą mieć tyle danych. Powiedzieli, że tego nie opublikują w każdym razie. Opublikowali kod do zrobienia tego, tak jak powiedziałem, kod jest niezwykle prosty, chyba jeden z najprostszych w ogóle w takich LLM-ach dużych. Ale to dobrze czy źle w sensie, bo z tego co rozumiem, że to nie najlepiej, że ten kod jest najprostszy. To znaczy, jeżeli ktoś się interesuje tworzeniem własnych, na przykład pozdrawiamy twórców Bielika, polskiego LLM-u, to na pewno super, bo są w stanie się szybko tego nauczyć, zrozumieć, że to nie jest wcale taki rocket science, kiedy się korzysta już z gotowców, bo Meta korzysta z gotowców do Pythona, jakieś biblioteki. Natomiast z drugiej strony to sprawia, że być może dlatego to, że jest tak dużo parametrów i dobrze sobie radzi w zadaniach testowych, to niekoniecznie sprawia, że jest niesamowitym LLM-em, który powinien być, biorąc pod uwagę ilość tych parametrów. Dokończę tylko open source. I jeszcze jest bardzo ważna rzecz, w licencji jest zastrzeżone, że jest za darmo, możesz korzystać z swojej organizacji ile chcesz, chyba że masz powyżej 700 milionów użytkowników, wtedy musisz zadzwonić do Mety i zapytać ich, ile cię to będzie kosztować. Taka ciekawostka. 700 milionów użytkowników? Tak. Okej, ale to nie dotyczy na szczęście chyba takich, wiesz, małych, średnich. Nie, ale nie jest to prawdziwy open source. To na pewno. Okej. Czaję. No dobrze, w międzyczasie mamy jeszcze pytania w ogóle swoją drogą. Fajnie, że macie pytania. Jak macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało je zadawajcie. Standardowy komunikat, żebyście zadawali pytania oraz subskrybowali nasze kanały, więc kanał Anna Pro oraz Programistyczne Świry AI. I udostępniając też pytanie, Ania pytała, czy Perplexity działa na własnym modelu, Kuba. Ja rozumiem, że tak, aczkolwiek te techniczne pytania wolę przekierować do Ciebie. Oni chyba jakiś swój model mają, ale generalnie całą zasadą działania Perplexity jest to, że oni korzystają z API innych LLM-ów i do tego dokładają swoich agentów, którzy mają na przykład się upewnić, że są podawane odpowiednie strony internetowe, które faktycznie istnieją. Okej. Nawet jak sobie teraz wygooglałam, to zobaczyłam, że wykorzystuje modele, te, które też istnieją właśnie, modele GPT-3, GPT-4, Claude 2 od Anthropic, o którym właśnie poprzednio rozmawialiśmy, więc rzeczywiście bazuje na różnych, ale też wiadomo, można tam załadować swoje pliki, może generować obrazy i w zasadzie podobne rzeczy może zrobić tak jak GPT w wersji 4o, ale no nie aż tak dobrze, no nie ma go w sumie swoją drogą w Perplexity w oddzielnych tych porównaniach. Jak patrzymy sobie na te tabele zwykle porównujące, no to Perplexity nigdy nie występuje oddzielnie, samodzielnie, prawda? Jest Claude, jest GPT, jest Gemini, ale samo Perplexity nie funkcjonuje. Pewnie dlatego, że właśnie w dużej mierze korzystają z innych modeli. No taki Mam nadzieję, Anno, że odpowiedzieliśmy w takim razie. Waldi Olsztyn jeszcze pisze, że nie ma nic za darmo na Mecie. Myślałam, że to jest napisane, nie ma nic za darmo na świecie, ale to też byłaby prawda. Więc taka prawda życiowa nam tutaj wyszła. Dobra. Kuba, wróciłeś, bo zmroziło nam Ciebie na chwilkę. To teraz przejdźmy może do kolejnego newsa, bo tych newsów mamy dużo, a zaraz znowu się rozgadamy o jednym. Chyba, że jeszcze Kuba jakąś złotą myśl też na koniec o tej Mecie i o Lamie. No fajnie, w sensie dla świata
LLM-ów, takich, które są potem zmieniane, to jest super. Na pewno powstanie Dolphin, kolejna wersja, to jest wersja nieocenzurowana, w której można pytać, jakie narkotyki brać, jak kogoś zabić i tak dalej. Ale to jest taka wersja specjalna i ona jest oparta na mecie i oni już ogłosili, że oczywiście już doszkalają właśnie metę, żeby była bardziej szkodliwa. Natomiast to nie jest inny przypadek. Jakby meta to jest najbardziej, znaczy Llama to jest najbardziej chyba modyfikowany właśnie, fine-tunowany, dokładnie rzecz biorąc, model w ogóle jak istnieje, więc na pewno dla tych osób, które będą chciały mieć wyspecjalizowane wersje, nie tylko do tych złych czynów, to jest dobra wiadomość. Super, super, mega. No to w takim razie a propos modeli różnorakich i a propos newsów. Mamy model od, proszę, OpenAI, naszego ulubieńca. News ten jest troszeczkę starszy, już bo widzę z 18, więc parę dni temu, ale my się widzimy co czwartek, więc tego jeszcze wtedy nie było. Mamy informację o modelu GPT-4o Mini i to oznacza, że Mini, Kuba, już musisz mi to wytłumaczyć w ładnych technicznych słowach, ale ja to rozumiem tak, że chodzi o taki ekonomiczny, mały model językowy, jakkolwiek to brzmi, który niekoniecznie musisz uruchamiać na komputerze, ale możesz sobie uruchomić na telefonie chociażby, tak? Dobrze to rozumiem, czy źle to rozumiem? Nie. Pamiętajmy, że jednak to jest model zamknięty cały czas, więc tutaj nie mamy tych plusów na przykład co w mecie, ale jest to niesamowicie ciekawa alternatywa i moim zdaniem otwiera cały nowy świat możliwości robienia własnych jakichś rzeczy w organizacjach, a jak chcecie w swojej organizacji wdrożyć AI, to piszcie do mnie, pamiętajcie, bo właśnie to robię. Natomiast tak już całkiem serio, jest bardzo dobrym modelem malutkim. Co znaczy, że jest modelem malutkim? To znaczy, że jest modelem szybciutkim i taniutkim. Muszę zdrabniać, bo malutkim. To wyszło. Tak, ale jest to bardzo ważne. Różnica jest ekstremalnie duża. Tutaj sobie otworzę mojego posta, gdzie właśnie mam screena otwartego i jest 90% tańszy na wejściu, 80% tańszy niż GPT-3,5 Turbo nawet. Okej. Właśnie jak sobie patrzyłam na ceny, to tam było, że koszt, jeżeli dobrze teraz wyczytuję, to 15 centów za 1 000 000 tokenów wejściowych i 60 centów za 1 000 000 tokenów wyjściowych, tak? Więc tak. I to jeszcze raz, i ile to jest oszczędność? 90 what? 90% w porównaniu z GPT-3,5. Ogromna różnica i do czegoś to sprawdzę na przykład. Tak jak Ania już tutaj zdradziła, więcej wam na razie nie powiemy. Testujemy sobie różne ciekawe narzędzia. Dzisiaj mieliśmy spotkanie w zarządzie, bardzo ważne, że te narzędzia będą bardziej rozbudowane, ale one wymagają tego, żeby na przykład rozumieć rozmowę z człowiekiem, w sensie takim, żeby wiedzieć, w jakim jesteśmy momencie rozmowy, w jakim kierunku chcemy pójść. I to jest po prostu drogie, żeby wypytać znowu najlepsze modele, ile to takie rzeczy. Więc zawsze się stosowało to GPT-3,5, które, no umówmy się, jakoś super dobre nie jest w porównaniu na przykład z GPT-4. No czy tak, 4. dokładnie. No właśnie. A teraz możemy wziąć coś tańsze niż GPT-3,5, szybsze, lepsze. I love it. W sensie naprawdę to ma bardzo mało minusów. Analizowaliśmy sobie, że tak średnio, nie chcę zdradzać szczegółów, ale przeprowadzenie jakiejś takiej konwersacji z człowiekiem, która by się składała powiedzmy z kilkudziesięciu wymian zdań, to za 1000 takich konwersacji byśmy zapłacili mniej niż 1 centa. To jest generalnie bardzo dobra cena. No, za darmo to uczciwa cena, cebula tak, deal. Tak. I ja tutaj mówię do osób, które interesują się wdrożeniami AI, więc będzie trochę technicznie, ale ma dwie rzeczy, ale powiem też biznesowo, co to oczywiście znaczy. Przede wszystkim przed chwilą mówiliśmy o fine-tuningu, czyli tworzenie własnych wersji. Niestety w OpenAI można było tylko 3,5 fine-tunować, bo reszta modeli była zbyt duża. Będzie można również uruchomić sobie fine-tuning modelu 4o, czyli możemy wziąć sobie taki model, dostosować go do naszych potrzeb. Tam nie ściągniemy kagańca, to nie takie aż fajnie jak w Lamie, ale można go dostosować do realnych warunków naszego biznesu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, w przeciwieństwie do 3,5 posiada nowoczesne API, a mam tu na myśli to, że on też potrafi widzieć, ma te możliwości widzenia jak 4, ma te możliwości, żeby komunikować się z innymi systemami, podpinać naszych baz danych i różne tego typu rzeczy, więc mamy z jednej strony te najnowocześniejsze narzędzia z 4, z drugiej strony mamy te fajne rzeczy, które się na 3,5 zatrzymały i nagle mi się tworzy jakieś dziecko, które jest po prostu tańszym, dużo tańszym elementem i dużo szybszym. Moim zdaniem super win, naprawdę bardzo się cieszę, że to powstało i trochę chyba się tego nikt nie spodziewał. Ja na pewno nie. Okej, dobra, ale to teraz powiedz jak chłop kurowie na rowie, czym to się w takim różni od GPT-4o zwykłego, no bo mamy GPT-4o dostępne w czacie GPT, z którego możemy sobie korzystać, a sam ten model mini, o którym teraz mówimy, gdzie trzeba z niego korzystać? Jak sobie można go wykorzystać u siebie w biznesie? Można go wykorzystać w czacie GPT. Ktoś może zadać pytanie. Mam Kubę wycięło, bo ja cię nie słyszę. Ja cię słyszę.
Nope, nie słyszę cię. Jest. Bardzo ważny news i cię nie słyszę. Ja cię słyszę. Nadal nie. Nadal cisza. Zastanawiam się, czy to mi głośniki poszły, czy coś wybuchło. Halo? Nie, u mnie jest dobrze, jest dobrze. Tak, halo? No fajnie, zadałam pytanie, na które nie usłyszałem odpowiedzi, ale może ktoś z naszych odbiorców ma odpowiedź na to pytanie. Ania pisze, że słyszy Kubę, ja go nie słyszę. To ja się przeloguję w takim razie, a zostawię was na chwilkę z Kubą. Dobra, to ja odpowiem na pytanie. Dobra, to ja się zamieniam w słuch i ty opowiadaj. Dobra. To w takim razie odpowiadam na pytanie, czym się różni 4O od 4 mini. Pierwsze pytanie było takie, co zrobić, jak użyć sobie na przykład w czacie GPT. Można już skorzystać w czacie GPT, wybierając w lewym górnym rogu sobie zmieniając model. Po co? Moim zdaniem nie ma takiego sensu. I tak jakby płacimy tam za to, że używamy po prostu czatu GPT, więc warto korzystać z tej 4O wersji, która jest najlepsza. Natomiast pod kątem wdrożeń we własnej organizacji, wyobraźcie sobie, że mamy milion rekordów. Mieliśmy taki kiedyś case. Ich nie było milionów, ale było ileś dziesiąt albo ileś set tysięcy i trzeba było każdemu przypisać nową kategorię w sklepie. I to robiło AI. I to po prostu okazało się zbyt drogie w momencie, kiedy istniało GPT-4. I teraz jak sobie porównamy ceny pomiędzy 4O a 4O mini, to różnica jest taka. Będę mówił o wejściu, teraz będzie mi łatwiej tylko o tym mówić. Mamy albo 5, albo 15 aż dolarów za, w zależności od tego, jakie długie okienko kontekstowe, za 1 milion tokenów. Natomiast w przypadku GPT-4o mini mówimy o 15 centach lub 60 centach. To jest kilkadziesiąt razy tańszy model. W związku z tym, jeżeli mamy właśnie dużo danych do przetworzenia w naszej organizacji, chcemy sobie tam wdrożyć AI, to realne staje się to po prostu, żeby nim to zrobić, bo zamiast płacić $1000, zapłacimy prawdopodobnie 10-15. Dobra, teraz zastanawiam się, czy teraz mnie słychać, bo już wiem, co się wydarzyło. Słychać. No widzisz, już wiem, co się wydarzyło, przyłączyło mi się na słuchawki Bluetooth. Świetnie. Nie słyszałam z komputera, tylko słuchawki, które leżą w drugim pokoju, przejęły ster. Ja tak pamiętam. Technologia. Ja tylko ci powiem, że jak jeździłem w samochodzie często i nagle mi przestała grawać muzyka i ja tam zacząłem kloć to BMW takie straszne, ten szajsuk taki straszny, a czasami po prostu miałem słuchawki na sobie i mi dwie pasy otwierały, a mnie jak się otwierają, to się łączą. No właśnie, a moje słuchawki mają takie dziwne przebłyski, że tak potrafią się same włączyć, przejąć ster bez mojej zgody i tak się również teraz wydarzyło. AI. Tak, AI, ktoś nas nasłuchuje, my tutaj AI, ktoś nas nasłuchuje, na bank. Teorie spiskowe. No dobrze, Kuba, ale jeżeli skończyłeś wątek, to nie będę pytała, żebyś drugi raz to opowiedział, po prostu obejrzysz sobie to na nagraniu. Tak. No dobra, natomiast my mamy kolejne newsy, albo jeżeli zobaczę, czy są jeszcze jakieś pytania. O, Ania pisze, najważniejsze jesteście, so sweet. So sweet. No dobra, natomiast mamy kolejne newsy, to co przeskakujemy do kolejnego. Ja mam Google'owego jednego newsa. Ciekawa jestem, czy mi się teraz wyświetli. To oczywiście, że mi się nie wyświetli to, co chciałam na szybko zrobić. Od Google'a mamy 2 newsy. Pytanie, czy chcemy do Google'owych przejść, czy do innych? Ja obiecałem tajne narzędzie dla programistów. Tajne narzędzie dla programistów. Wręcz się już tak technicznie zrobiło, że chyba trzeba będzie do tego przejść. To dawaj tajne narzędzie dla programistów. To ja tu udostępnię ekran tym razem. Niesamowite. Dobra. Proszę bardzo. Powinnaś już mieć. Tadam! Proszę bardzo. The AI Code Editor. Obiecałem, moi drodzy, więc króciutko, bo to jest dla mnie super szał. Więc jeżeli ktoś programuje, mega polecam. Pierwsze tego typu narzędzie, które jest trochę jak asystenci AI, których mamy, copiloty, bardzo, bardzo pod tą nazwą znane, najbardziej GitHub Copilot, ich jest dużo, natomiast to, co oni zrobili tutaj, to jest jakaś po prostu masakra, bo cały kod jest podpięty do AI i to jest tak, że to lokalnie indeksuje nam pliki, więc nie wysyła wszystkiego do AI, bo AI też nie ma takiego okna kontekstowego i bardzo inteligentnie robi nam wyszukiwanie. Jak mu na przykład zrobimy, nie chcę pokazywać, mam tu nasz kod, ale generalnie jeżeli sobie tam napiszemy, mam taki i taki błąd, znajdź mi teraz cały mój kodzie, gdzie to jest i go napraw. To on sobie wszystko przeszukuje ładnie, tu mówi tutaj trzeba zmienić to, tu trzeba zmienić, tu trzeba zmienić to. W większości przypadków działa jeszcze taki przycisk to zrób to za mnie i on to wtedy wkleja i my sobie to uruchamiamy. No dobra, no to kolejny news, bo tych newsów jest cała masa. News będzie googlowy i połączony z AI-em i z urządzeniami, z konferencjami i tak dalej. Ja najpierw pokażę moją perspektywę, mianowicie nie wiem jak tobie, Kuba, ale mi dzisiaj Google'ek kochany, i teraz Boże drogi, szukam możliwości udostępniania ekranu w taki sposób jak chcę,
Pokazał możliwość korzystania z Gemini Business na moim dysku Google. Dla mnie to było nowe, o tyle, że wcześniej nie miałam w ogóle tego do dyspozycji. I jeżeli dobrze pamiętacie, to Gemini Business ma dotyczyć tego, że możemy sobie szybciej dopracować maile, tak? Możecie tworzyć szybciej drafty maili bez potrzeby na przykład tworzenia zewnętrznej automatyzacji w Make'u, w połączeniu z GPT, w jakichś tam workaroundów, tylko tak naprawdę tutaj możemy bezpośrednio w moim Gmailu tworzyć drafty na bazie AI i na bazie tego, co się działo oczywiście w tej konwersacji. Możemy szybciej tworzyć streszczenia tych maili, szybciej streszczenia wątków, możemy szybciej poprawiać wersje robocze w dokumentach Google, więc jak macie całą masę dokumentów Google albo ktoś Wam wysyła jakiś plik, który ma 14 stron, tak jak na przykład ja strategię, którą wysłałam dzisiaj klientce, strategię marketingową, to żeby nie musiała od razu czytać całości, może sobie zrobić streszczenie. Można szybciej też tworzyć arkusze w Google'ach, wiadomo, to coś, co w Copilocie teoretycznie już działa, o ile się nie wysypie, a teraz jest możliwe też dla użytkowników dysku Google'a, no i też można tworzyć oryginalne obrazy w prezentacjach i nie tylko to. No i jedyne 75 zł za miesiąc, zobaczcie, no złota cena naprawdę, 14 dni za free, 75 zł za miesiąc, a więc taniej niż czat GPT miesięcznie, ale proszę bardzo, na końcu małym, drobnym druczkiem, tylko w języku angielskim. I ja myślę sobie, fuck you, dlaczego w ogóle mi to wyświetlacie? Przecież ja w 90% korzystam z dokumentów Google, z plików, z maili w języku polskim. W języku angielskim rzeczywiście czasem się komunikuję, to jest w moim przypadku 10% biznesu, natomiast po co wyświetlać mi cały komunikat w języku polskim, informacje do użytkownika w ogóle dostępnego w Polsce, jeżeli to jest dostępne tylko w języku angielskim. No bez jaj, w sensie ja najpierw byłam taka, o wow, w końcu nareszcie, bo bardzo na to czekałam, a potem, że tylko w języku polskim. No świetnie. Więc dajcie znać, czy u Was się już ta możliwość pojawiła, bo mi wcześniej się to nie pojawiło, nie wiedziałam, że jest to możliwe, ale dzisiaj właśnie, w zasadzie wczoraj, na koncie firmowym, na dysku Google, w sensie firmowym mi się to pojawiło, nie na prywatnym, bo na prywatnym chyba to nie będzie dostępne, nie wydaje mi się, że to powinno być dostępne wtedy, no bo też jest mniejsza szansa, że ktoś to kupi, ale na dyskach firmowych tak, no i mówię, miałam podjarkę, aczkolwiek no najprawdopodobniej nie kupię tego rozwiązania, bo mam za mało plików w języku angielskim, żeby z tego korzystać. Jakby to było dostępne w języku polskim, to jak najbardziej, natomiast no na ten moment, jak mam tego użyć do kilku plików w miesiącu, no to sobie to wrzucę do czata, tak, albo przez tę automatyzację w Make'u, które mam, sobie to przepuszczę. Więc no tak. O właśnie, Ania napisała, narobiłaś mi nadziei jak tobie Google. No właśnie tak. Google mi narobił nadziei wczoraj, więc, a potem duże rozczarowanie. No ale dobra, właśnie, Kuba, jak myślisz, czy w takim razie to jest rzecz, którą możemy się wkrótce spodziewać w języku polskim, że przyspieszy nam pracę na naszych plikach, dokumentach, arkuszach, prezentacjach, czy no na razie po prostu testują sobie ten rynek, wypuszczają kto kupi po angielsku, a ten po polsku tak naprawdę wcale szybko nie przyjdzie? Ja nie chcę tutaj wbijać żadnej szpili nikomu, ani mówić negatywnych rzeczy na pięknym naszym pozytywnym live'ie, ale ja myślę, że generalnie to nie są rzeczy, które działają dobrze, wbrew pozorom. Sądzę, że u Google to może być jeszcze gorzej, ale zaczynają pierwsze badania, czy może ankiety, bardziej raporty przychodzić z Ameryki dotyczące Copilota Microsoftowego, który jest oparty na GPT, że w większości przypadków on jest zupełnie nieprzydatny, nie rozumie kontekstu, pliki źle wyszukuje, źle indeksuje, źle je podaje, więc generalnie nie spodziewałbym się, że na razie są na takim etapie rozwoju, żeby wziąć wszystkie dane nasze firmowe i nam bardzo dużo pomagać, po prostu. No właśnie, no, trochę rujnujesz nasze piękne nadzieje, aczkolwiek no, jakoś trzeba z tym żyć, tak? Więc czy może jakieś rozwiązanie alternatywne? Dariusz Mion pyta, jak wygląda jakość i merytoryczność odpowiedzi w przypadku modelu mini? A, to jeszcze do poprzedniego tam jest pytanie. Ania pokazała bardzo fajny przed chwilą, jakiś czas temu już w sumie, to można sobie pewnie cofnąć, chyba że znajdziesz, wykres, który porównuje, oni zrobili akurat fajne porównanie pomiędzy swoimi własnymi chyba modelami, chociaż nie, tam chyba były jeszcze też jakieś inne. Generalnie, dokładnie, super. Jest fajne porównanie, bo podoba mi się, że w tym porównaniu jest nieco nieuczciwie, bo jest GPT-4o, prawda, na końcu dołożony. Ale to pokazują tu modele małe, nie? A potem na końcu pokazują GPT 3,5 Turbo, możemy jeszcze o tym wspomnieć, prawda? I 4o. Czyli widzimy, że jest generalnie dużo lepiej niż 3,5 Turbo i możemy powiedzieć, że nieznacznie gorzej niż 4o. No, w niektórych sytuacjach dużo znaczniej, ale generalnie nie odbiega on aż tak bardzo, więc jakość tych odpowiedzi oczywiście w porównaniu z 4o jest gorsza, natomiast ona nie jest na tyle gorsza, o ile tańsza jest cena. Okej.
No dobrze, no to mamy kolejną konkretną odpowiedź, więc jak macie pytania, to pytajcie, bo jak widzicie, Kuba tutaj dzisiaj nam sypie odpowiedziami technicznymi jak z rękawa, bez większego zastanowienia. A wracając do Google'a, bo my tam nie skończyliśmy w sumie newsów o tym Google'u, bo to jest dopiero początek, moja podjarka to jest dopiero początek newsów o Google, tylko muszę otworzyć linka, natomiast to było o konferencji Google'owej nowej, że tak powiem, bo ogłoszono nową datę konferencji Made by Google, która zwykle się odbywała na jesień, a teraz ma się odbyć wcześniej, przed premierą nowego iPhone'a. I teraz tak, to co Google wstępnie mówi, że stworzy, to znowu a propos modeli językowych. Nowe modele językowe, Pixel 9, oni to nazywają Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 XL, Pixel 9 Pro Premium i tak dalej, które mają działać na Androidzie. Smuteczek, że wyjdzie to przed nowym iPhone'em, bo być może wszyscy znowu się skupią na Androidzie, a iPhone gdzieś tam będzie jako drugi, co już często widzimy, że ostatnimi czasy następuje. Poza tym mają zaprezentować nowy zegarek, jakbyśmy potrzebowali kolejnego wearable, ale będzie nowy zegarek, Pixel Watch 3 i składany telefon. I zobaczcie, taka nowość, mamy AI i w ogóle nowe technologie, a nam się pojawi nowy składany telefon. Ja nie widziałam demówki tego telefonu, ale jak słyszę nowy telefon składany, to sobie myślę, że przecież tam już byliśmy. Nie? W sensie to nie będzie żadna mega innowacja, w sensie są już różne pomysły na składane telefony, a poza tym mój pierwszy telefon to był taki mały składany, bo nie pamiętam co to było, ale mieściło się to mniej więcej tak w dłoni, tak? To było takie malutkie naprawdę. Więc teraz tak się zastanawiam, czy to jest kolejna nowość dla nowości, żeby było o czym mówić na konferencji, czy ktoś z Was może widział demówkę tego telefonu i rzeczywiście to jest jakiś game changer, nie wiem Kuba, czy Ty gdzieś tam się orientowałeś też w tym? Przepraszam, czy my tu mamy kanał o mobilkach? No właśnie chyba mi wychodzi na to, że te newsy są łączone, ale to jest dobre pytanie, bo zobacz, bo tak naprawdę przy okazji tej konferencji, gdzie Google ma mówić o AI i tak wciska inne rzeczy, tak? I tak wciska, a tu nowy sprzęcik, a tu coś tam, tak? Więc gdzieś tam... Ale możemy zastanowić się czemu. No właśnie, ja chyba wiem czemu. AI jest klikalne i jak damy w tytule AI, no to ludzie przyjdą, a przy okazji sprzedamy im telefon, urządzenie, zegarek i tak dalej. Ale no, to hasło. Ja sądzę, że to z czegoś innego trochę wynika. No. Ale odpowiem na Twoje pytanie. Składaki są niezwykle interesującą gratką dla fanów mobilek. Ja też z zapartym tchem obserwuję, chociażbym nie chciałbym takiego telefonu. To, że będzie od Google, na pewno jest ciekawostką ciekawą. Natomiast ja myślę, że oni to połączą z bardzo prostego powodu. Pamiętajmy, że wyszedł w zeszłym roku Samsung Galaxy z Galaxy AI, które to 90% to nie było Galaxy, tylko to było Google i prawdopodobnie już ogłoszą w tym roku, że to będzie pierwsze też takie mocniejsze uderzenie AI z AI-em na swoje własne telefony, swoje własne platformy, więc domyślałbym się, że raczej pewnie dlatego tak będzie. Albo dlatego, że się nie sprzedają i gdzieś to muszą wcisnąć, no też tak może być. Może i tak być, dokładnie, może i tak być. No ciekawe. Ojej, w międzyczasie nadal są jeszcze pytania techniczne, patrz, ale dzisiaj techniczny odcinek wyszedł. Waldi pyta, czy 3,5 można mieć offline u siebie, czy mini też? To Aniu, nie chcesz na siebie? Nie. Technicznych pytań? Oczywiście, że nie. To jest jeden z niewielu minusów, które zarzuca dużo osób właśnie GPT, że jest to model, który jest własnością firmy, fundacji OpenAI i oni tego nie udostępniają, nie można tego uruchomić u siebie. No widzisz. Natomiast może od razu powiem, jak już jest tyle technicznych pytań, to będzie teraz nieco techniczno-biznesowego tipa. Bardzo częstym, jeżeli potrzebujemy najlepszego modelu, albo boimy się tam wysyłać danych, na przykład zawierają umowy, dane naszych klientów, używa się nieco słabszego, ale działającego całkowicie offline, na przykład u nas w firmie AI, na przykład właśnie Lamy bardzo często, żeby ocenzurować te rzeczy, czyli zanonimizować, usunąć dane, które mogłyby pomóc w identyfikacji kogoś, jakieś szczegóły, detale na przykład związane z kwotami i tak dalej. Następnie taki AI przesyłamy już na serwery na przykład właśnie OpenAI, żeby on nam przygotował na przykład recenzję takiej umowy. Bardzo fajne połączenie. Mega. W ogóle Kuba, swoją drogą, a propos takich wszystkich newsów i tych rzeczy, które mogą się przydać, to warto chyba teraz wspomnieć też, że my oboje będziemy występowali na konferencji we Wrocławiu, więc tam domyślam się, że takich smaczków będzie jeszcze więcej, więc pozwólcie, że Wam jeszcze pokażę stronę tejże konferencji. Jak nie macie jeszcze planu na wrzesień, to może warto byłoby do Waszego planu dołączyć Mobile Trends AI Edition, na której ja i Kuba będziemy występowali. To jest już 19 i 20 września i jak sobie wejdziecie w prelegentów, to jest cała masa fajnych ekspertów, których możecie posłuchać praktycznych case'ów i w programie między innymi właśnie jest Dzień AI i BI oraz warsztaty.
natomiast 19 ja i Kuba występujemy. Kuba, zaraz znajdę twoją prezentację. Ja 20. Firma automatyczna, twoi pracownicy z AI albo twoi pracownicy AI, więc ciekawie, a z kolei u mnie temat bardziej, jeżeli chodzi o Inbox Zero, czyli już myślałam, jak wyszedł news od Google'a, że mój temat jest do bani, ale okazuje się, że nie to Google składał. Natomiast mój temat dotyczy Inboxu Zero, czyli jak AI i automatyzację, więc jednak w oparciu o Makey i te rzeczy, które możemy teraz sobie jeszcze podpiąć, zanim Google to zrobi za nas, czyli jak AI i automatyzacje pomogą Ci odzyskać spokój umysłu, zen i tego typu rzeczy, więc chociażby jak zaoszczędzić ten czas żmudny, który poświęcamy na czytanie maili, pisanie maili i no taką wiecie, bardzo powtarzalną pracę, którą można było poświęcić na bardziej kreatywną robotę i w ogóle co ciekawe, to będzie na moim własnym case'ie, bo jestem osobą, która z punktu wyjścia, kiedy zaczęłam sobie analizować te rzeczy, wyszła od inboxu nie 0, ale inboxu 1000+, więc to jest już dramat, natomiast chcę tam pokazać, jakie po drodze zostały kroki wykonane, jakie błędy zostały popełnione, żeby jednak do tego inboxu 0 dojść i jakie też są efekty. W ogóle część z tych rzeczy nadal jeszcze wdrażamy, a mam 2 miesiące, żeby wiecie, przeanalizować ten eksperyment, przeprowadzić ten eksperyment do końca i przeanalizować wyniki, więc to też będzie takie bardzo, bardzo aktualne na bazie aktualnych narzędzi, na bazie też wiecie, takich wielu prób i błędów, więc myślę, że prezentacja zapowiada się bardzo ciekawie. Ja już się nie mogę doczekać, co mi z tej prezentacji wyjdzie. Ja też, to może zróbmy sobie taką rozmowę teraz, nie wiem, czy chciałabyś uchylić ramkę tajemnicy, ale jestem ciekawy, nie wiem, czy zadawałem Ci to pytanie, jak Ty się czujesz właśnie z tymi platformami typu Make? Ja może powiem dlaczego, bo dużo osób pewnie słyszało, część pewnie używało, ale zauważyłem, że jak się chce właśnie użyć tak faktycznie, tak żeby w czasie rzeczywistym na przykład nam coś zrobiło z mailami, to jest kurczę trochę skamerskie, w sensie takim, że tam nigdy tych darmowych kredytów nie starczy. Nawet powiedział, że tych płatnych to trzeba dużo strasznie wydać, jeżeli to ma działać w czasie rzeczywistym. No nie wiem, ja mam takie wrażenie, że one dużo obiecują te platformy. Mówię też o Bablu, chociaż ponoć jest trochę tam lepiej. Zapier to już w ogóle wiadomo, że jest drogi, ale mam wrażenie, że dużo akcji tam wymaga jednak strasznie dużo punktów. Mamy tych punktów na przykład 1000 darmowych, a żeby maila sprawdzać co 15 minut, to chyba ich jest 2500 jest potrzebne. Takie to jest dla mnie... Nie doszłam do tego etapu w rozmowie z moim programistą, to Ci tak powiem, że jak mnie zapytasz za 2 tygodnie, to Ci pewnie odpowiem bardziej szczegółowo, a teraz po prostu nie znam się, to się nie wypowiem, nie chcę teraz zgadywać. To na ten moment jesteśmy na etapie projektowania procesu, który będzie miał ręce i nogi, czyli właśnie żeby, a propos skamowania, żeby to nie wyglądało tak, że ktoś wchodzi na maila pisze mi maila i dostaje odpowiedź w 2 minuty, bo to będzie dziwne. W sensie ktoś wchodzi, dostaje ode mnie odpowiedź. Raz, że to będzie dziwne, a 2, że to będzie drogie, tak jak mówisz. Że tak jakby kto normalny napisze maila, na przykład bardzo złożone zapytanie w 2 minuty. Więc tutaj z jednej strony układamy proces, jak to zrobić dobrze, układamy szablony wiadomości, które miałyby się najlepiej przydać w konkretnych case'ach i skupiamy się tutaj na case'ach sprzedażowych, bo od tego chcemy w ogóle wyjść, a potem kolejne case'y, więc też zobaczę, czy do dnia konferencji będę już miała rozpracowane różne case'y, na przykład nie tylko sprzedaż, ale też właśnie jakieś informacje marketingowe, może zarządzanie zespołem, może zarządzanie produktywnością i tak dalej. Zobaczymy, ile zdążymy do tego 19-20 zrobić. Natomiast trochę odpowiadając na Twoje pytanie odnośnie Make Bubble, tak, zapomniałam, Zapier, tak. No to Patryk, który pomaga mi to zrealizować, no to dość świadomie wybrał rzeczywiście Make'a spośród tych wszystkich narzędzi. Nie wiem, jakie były kryteria, ale wiem, że porównywał te wszystkie. Natomiast na pewno jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej, to na pewno dobrze byłoby u źródła zapytać, czyli Patryka, lub po prostu przyjść na konferencję 19-20, jak już zaprezentuję te efekty, bo wtedy już będę miała komplet informacji, co działa, co nie działa i dlaczego. Czyli warto być. Ja będę. No. No masz prezentację, więc tak jakby nie masz wyboru. Nie? Tak jakby musi być. Więc super. Waldi pyta, czy będzie wersja online? Z tego, co kojarzę, zawsze jest możliwość wykupienia biletów online. Tak, bo event jest płatny, bo tam naprawdę top of the top eksperci i na ten moment w ogóle jest early birds, więc jakbyście chcieli, to oczywiście zapraszamy. W ogóle swoją drogą zostały 4 bilety tylko w cenie 800 netto, więc 4 ostatnie bilety. Między innymi Ola Przegalińska występuje z Harvarda, tak, więc naprawdę fajni eksperci. Natomiast wiadomo, im bliżej terminu pewnie te bileciki będą droższe. Natomiast wtedy, jak będą droższe, to Wam załatwimy jakąś zniżkę. Możemy porozmawiać z organizatorami, a może się uda. Nóż widelec. No dobra, Kuba, newsy. Przechodzimy w takim razie do kolejnych newsów. Dajcie znać, czy macie jakieś oczywiście pytania, natomiast ja mam news trochę
zakresu psychologii. Momencie muszę tylko to odgrzebać, bo będzie o badaniach naukowych. Uwaga, będzie o badaniach naukowych, news z zakresu psychologii i tego, jak ludzie myślą o AI. Mianowicie przeprowadzono badanie wśród Amerykanów i co 5. Amerykanin twierdzi, że sztuczna inteligencja posiada świadomość. Badanie było przeprowadzone na 3,5 tysiąca osób i w ogóle dotyczyło różnego rodzaju aspektów związanych z AI, tego co ludzie o tym myślą, czy się boją, czy się nie boją. No i w związku z tym różnorakie wnioski wyszły, między innymi właśnie takie, że Amerykanie twierdzą, że AI ma świadomość, generalnie mają niski poziom wiedzy na temat tego, co AI potrafi, czego nie potrafi, no i w związku z tym amerykańscy naukowcy są bardzo zaniepokojeni. Tak? Wyślę wam źródło tego, w sensie źródło może nie jest jakieś fantastyczne, bo to jest przez Onet cytowane zupełnie inne źródła, natomiast warto sobie o tym poczytać i ciekawa jestem, Kuba, jak ty, już może nie wchodząc w szczegóły tego badania na Amerykanach, jak ty na przykład oceniasz poziom wiedzy na temat AI w Polsce, bo wiadomo, to co za oceanem to jest jedno, ale jak myślisz, czy w Polsce też jest tak, że jakbyśmy zapytali typowego Kowalskiego, czy AI ma świadomość, to też by nam powiedziała zdecydowana większość, że tak ma, czy w Polsce jest inaczej? Znaczy wiedza w ogóle jest na żenująco niskim poziomie. Ja myślę, że generalnie tak jest, że większość ludzi mało wie i to nie jest na zasadzie jakiegoś przytyku, bo ja generalnie też wiem bardzo mało, ekstremalnie mało bym nawet powiedział, tak generalnie o życiu i o różnych rzeczach. Bo nie da się wiedzieć wszystkiego, dobra, ale umówmy się, że nie da się wiedzieć wszystkiego o wszystkim, tak? Natomiast ja wiem wyjątkowo mało, ale chodzi mi o to, że ja do nikogo nie piję, ja tylko uważam, że po prostu tak generalnie jest i tak zwana szara masa ma trochę mniejsze pojęcie i dlatego uważam, że cieszę się, że jesteśmy tu w tym elitarnym gronie, moi drodzy, ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, którzy chcą poznawać nowości, ale myślę, że nadal żyjemy w bardzo dużej bańce, a tym bardziej w Polsce. Myślę, że jednak ta bańka jest trochę większa w Ameryce na przykład i więcej ludzi ma jakąś świadomość, ale nie ma w tym akurat, uważam, nic złego. Jeszcze mnie nie znudziły dyskusje z ludźmi w barze o tym, czy AI ma świadomość, więc póki co mnie to trochę bawi i to jest super temat do rozmów. Lepszy niż pogoda. No na pewno, w ogóle AI to jest taki temat, który tak pod strzechy wszedł, że to jest wręcz zaskakujące, że można już niemalże z każdym członkiem rodziny porozmawiać na temat AI i to jest w ogóle bardzo ciekawe, aczkolwiek też mam takie obserwacje, że jest różny poziom wiedzy na temat AI, nawet wśród prezesów firm i tutaj mam taki przykład, że z kolei jakieś 2 miesiące temu rozmawiałam z jednym z prezesów firm, który z kolei on twierdził, że AI ma świadomość, jeden twierdził, że AI ma świadomość, a inny w trakcie kuluarów twierdził, że nie, AI nigdy nie będzie miał świadomości, ale w ogóle teraz to nie powinniśmy mówić o tym, że to jest jakakolwiek sztuczna inteligencja, bo uwaga, jak nie ma świadomości, to nie jest inteligencja. I tak jakby, tu był taki ciąg myślowy i sobie tak myślę, ale w sensie mamy różne etapy w rozwoju AI, to czy ono osiągnie samoświadomość kiedyś, czy nie, to jest w ogóle inny temat, a to, że możemy teraz mówić o sztucznej inteligencji, to jest zupełnie co innego i kiedyś wam pokazywałam taki fajny wykres, który pokazywał te etapy, że teraz mamy tą generalną sztuczną inteligencję, potem będzie być może kolejny etap, natomiast do tej superinteligencji, zanim dojdziemy, to nie wiadomo, czy w ogóle w sumie dojdziemy, tak? No, jest na razie duża szansa, że nie dojdziemy nawet do tej generalnej. Ja myślę, że to, co powiedziałaś, nie jest odosobnionym przypadkiem. Ja bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam eksperta u nas, osoba starsza Andrzeja, który ma niesamowite CV składające się z 60 elementów dla naprawdę niesamowitych firm. Okay. I jak go poznałem, to mówi, że ja nie wiem, o czym mówię, bo nie ma prawdziwego AI, to jeszcze nie ma. I on też tak na przykład tak uważa, rozumiem to podejście, bo dobrze mi to wytłumaczył. Ja często na moich szkoleniach mówię właśnie w ten sposób, że jest dużo definicji AI, niektórzy twierdzą, że prawdziwego AI jeszcze nie ma i rozumiem to, bo to nie jest rozmyta definicja, to nie jest definicja jednoznaczna. Ja lubię definicję, zawsze to powtarzam, że AI to jest program czy maszyna, która ma udawać część ludzkiego mózgu. Według tej definicji od dziesięcioleci mamy AI różnego rodzaju. Kwestia tego, co robimy. A propos tego, co powiedziałeś prezesu, wiesz, każdy się na czymś zna. Ja ostatnio byłem tutaj, pozdrawiam w firmie naszego słuchacza serdecznego, który dzisiaj też z nami jest i też na przykład, ja się czułem głupi, bo na przykład oni rozumieją rzeczy, które są u nich. I jak mówiłem produkcja, to się okazało, że chodziło o coś innego niż oni mówili produkcja. Mi chodziło o serwer, a im chodziło o to, co się tam produkuje, co robią. I wiesz, ja na przykład nie rozumiałem rzeczy, które używają pewnych stwierdzeń, bo ja się nie znam na tym, więc ja też nie będę oczekiwał tego, że dyrektorzy wiedzą, o co chodzi w AI-u, nie? Jakby myślę, że naszą rolą jest to,
przede wszystkim takich osób jak my i mam nadzieję, że część naszych słuchaczy też, żeby uświadamiać, rozmawiać z ludźmi i tłumaczyć takie rzeczy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I w temacie uświadamiania wszelakiego, tak jak mówisz, każdy ma swoją specjalizację i każdy się zna na czymś innym, w związku z tym, że ja się znam na marketingu i sprzedaży, to będzie, uwaga, mały kącik a propos autopromocji, ja z kolei podzielę się swoją wiedzą na webinarze, już przyszły wtorek, więc dokładnie za 4 dni, więc już niedługo, ale właśnie o tym, jak pozyskiwać więcej klientów dzięki AI. Czyli jak połączyć właśnie wideomarketing, chociażby webinary, z mailingiem, callingiem, ale też z taką domieszką sztucznej inteligencji, która pozwoli niektóre procesy skrócić i tam będziemy mieli taki fajny case, jak u jednego z klientów skróciliśmy proces generowania leadów z 40 godzin tygodniowo na 15 godzin, uzyskując co najmniej te same wyniki albo i nawet lepsze w zależności od iteracji, którą zrobiliśmy. Więc jeżeli na przykład, a propos różnych specjalizacji, jeżeli Wy na przykład interesujecie się taką tematyką właśnie generowania leadów, pozyskiwania klientów, budowania procesów i automatyzacji, to 30 lipca we wtorek będziemy o tym mówić. Ja Wam za chwilkę też oczywiście wyślę linka do tego landing page'a. Przede wszystkim ten webinar jest dla właścicieli firm, ale też dla osób z marketingu i za sprzedaży i z działu sprzedaży, które właśnie myślą o tym, jak sobie różne rzeczy zautomatyzować, przyspieszyć, usprawnić. No i też wiadomo, że teraz mamy taki trochę sezon ogórkowy, więc dużo osób w ogóle szuka nowych metod na generowanie leadów, więc myślę, że połączenie pewnych starych metod z nowymi metodami w oparciu o AI w taki sprytny sposób to jest dobry sposób na to, żeby rzeczywiście sobie z tymi leadami poradzić, w tym sensie, żeby po prostu generować ich więcej. Więc wysyłam Wam linka na czacie do takiego webinaru. Jeżeli ktoś z Was pracuje w marketingu, sprzedaży lub ma swoją firmę, no to zapraszamy, żeby wpaść i dołączyć. Zapraszamy, szczególnie, że cena bardzo uczciwa. To dokładnie, za darmo to uczciwa cena, tylko raz w roku, przepraszam bardzo, tak szaleję z takimi webinarami, z taką wiedzą. Akurat w wakacje mam trochę więcej czasu, więc mogę sobie na takie szaleństwa pozwolić. No dobrze, to kącik promocyjny za nami, to w takim razie przejdźmy jeszcze do kolejnego newsa. W ogóle mamy 3 jeszcze, dam się mało czas kończę, ale mamy jeszcze 3 newsy. Wybieraj liczbę, 1, 2, 3. 3, dobra. Okej, to wybrałeś chyba znowu newsa pod siebie, po 3 nutkach, bardziej technicznego, więc w ogóle ciekawie, bo na grafice, która tutaj jest mikrochip, więc uwaga, lecimy. O proszę, jak u kapitana bomby. Okej, dobra, więc ten news z kolei mamy to był w ogóle news z zeszłego tygodnia, więc nie jest aż taką świeżynką, ale my w zeszłym tygodniu nie zdążyliśmy o nim powiedzieć. Mianowicie C3 wprowadza aplikację opartą o sztuczną inteligencję dla programów rządowych. Trochę w zeszłym tygodniu mówiliśmy o rządach i o tym, jak one wykorzystują AI, natomiast tutaj jest mowa o tym, że użytkownik na przykład może zapytać, jakie są kroki rejestracji w ramach ustawy o niedrogiej opiece, o taniej opiece zdrowotnej, bezpłatnej opiece zdrowotnej. Tak? I mamy, że C3 Generative AI dla programów rządowych udzieli takiej odpowiedzi, co należy zrobić i w jaki sposób należy zrobić. Nie jest to koniecznie news związany z tym, co się dzieje w Polsce, aczkolwiek no, mamy już kolejne informacje o tym, w jaki sposób AI może być wykorzystywane dla takich, że tak powiem, kowalskich. W zeszłym tygodniu mówiliśmy raczej o ochronie zdrowia, ochronie jakiejś sytuacji, a tutaj jest już mowa o tym, że wprowadzane jest to też w programach rządowych. Ciekaw jestem, Kuba, czy ty myślisz, że w polskiej administracji może zostanie w końcu wprowadzona sztuczna inteligencja jakaś, na przykład w urzędach? Boże, zaczęłam się śmiać już zadając to pytanie. Głęboko w to wierzę. Wczoraj się dowiedziałem na przykład, że już są e-paragony w całym kraju. Nie wiem, dlaczego się wczoraj dowiedziałem. I możesz sobie pójść do Biedronki i powiedzieć, że nie chcesz drukowanego i tak ci wydrukują, bo tam musi kupon przyjść, ale na wszystkie swoje wydatki elektronicznie możesz potem sobie porównywać. Spoko pomysł. Głęboko w to wierzę, że tak. Widzę pewne poruszenie od niedawna. Nie tylko ja go widzę, bo gdzieś tam pracujemy z kilkoma osobami blisko jednostek, które są jakby związane z tym, że mają gdzieś tam cyfryzować Polskę, nazwijmy to, nie mówię tutaj o ministerstwie akurat. I widzimy, że jest takie poruszenie, że idziemy powoli w tym kierunku, zastanawiamy się, jak takie rzeczy wdrożyć. A sorry, ale jedną z najprostszych rzeczy, jakie można zrobić, to są chatboty. Chatboty zasilone wiedzą też nie są trudne. Czy nie byłoby pięknie, jakby wrzucić po prostu te wszystkie dane ministerialne do jednego dużego chatbota? Ja nie mówię, żeby był już zunifikowany, byłoby zbyt pięknie, ale niech będzie z Ministerstwa Finansów. Przecież ile jest tych podstron do cholery? Jeżeli ja mógł pisać, czy ja ten głupi rower mogę sobie wrzucić w koszty, nie? Jeszcze jakby to było podpięte, to mnie, wiesz, ile osób mnie pyta, czy do interpretacji indywidualnych podpięty ChatGPT? Nie jest. Sprawdzam to z wieloma klientami. Natomiast to było super moim zdaniem. Dlaczego by nie ułatwić? Znaczy ja wiem, że nie do końca po to są podatki, żeby były proste, ale jeżeli jest wola,
a ja bardzo mocno w tą wolę wierzę i ja nie uważam, że ona zależy jakoś specjalnie od obozu władzy, bardziej sądzę, że od tego, czy są kompetentni ludzie, którzy dorwą się do głosu, a wierzę, że tacy aktualnie są i wierzę, że po prostu może przed nami świetlana przyszłość. Już niebawem będziemy rozmawiać z AI-em, żeby załatwić nasze sprawy urzędowe. Jeju, jakie to byłoby piękne, ale no myślę, że tak, znaczy można oczywiście nadal napisać do pani Krysi, moja pani Krysia, imię inne, zmienione celowo, ale moja pani Krysia w skarbówce w Krakowie akurat bardzo szybko odpisuje na maile, jest mega responsywna, czasami ja mam wyrzuty sumienia, że i tak długo odpisuję na maila, bo ona odpisuje mi szybciej, ale oni tam są mega sprawni, natomiast jak miałam taką analogiczną panią Krysię w Lublinie, jak jeszcze tam mieszkałam, to nie. Więc no ja myślę, że takich, nie wiem, to może był przypadek, natomiast no, lubelski urząd skarbowy nie radził sobie tak dobrze z zapytaniami, nie wiem, może mieli więcej pracy, może na wschodzie jest więcej case'ów do zrobienia, nie wiem, a może po prostu lepsze procesy są w Krakowie. Natomiast tak czy inaczej, niezależnie od tego tempa, jakby się dało rzeczywiście o to zapytać AI, to by raz zaoszczędziło czas pani Krysi, dwa, no może byśmy płacili mniejsze podatki, bo nie trzeba byłoby zatrudniać tyle urzędników. No niby AI nie zabierze nam wszystkim pracy, ale niektórym urzędnikom może zabierze, nie? No nie wiadomo, nie wiadomo. To znaczy, umówmy się, nie będzie, nikomu nie zależy na tym, żeby było mniej urzędników. Pamiętajmy, że to niezależnie od władzy, to jest najpewniejszy elektorat i jakby tak się kupuje elektorat generalnie. Im więc bardziej zbudowana administracja, no niestety takie są fakty. Więc myślę, że nikomu nie zależy, ale ja myślę, że faktycznie do pytań pewnych to naprawdę by się przydało. Ja akurat na swój urząd skarbowy nie mogę narzekać. Raz, że nie mogę, bo mi zabronili, a dwa, że nie mogę, bo nie mam na co. Ale jest dużo rzeczy, które po prostu chciałbym wiedzieć szybciej i to są czasami proste procedury, naprawdę, które mógłbym sobie sam znaleźć, ale mam 3 różne podstrony. Dzisiaj prosta rzecz na przykład. Lecę do Japonii. Chciałem wiedzieć, czy potrzebuję, żeby paszport był ważny, bo mi się trochę, że tak powiem, skończył, ale trochę zapomniałem sprawdzić. Trochę mi skończy. Ja trochę paszport skończy. Się skończy tak, albo nie skończy, tak jak z byciem w ciąży. Albo jest, albo nie. Jest blisko. I są takie fajne podstrony MSZ-u, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które o tym mówią. Polak wy, i tam było Polak w Japonii. No i tam było coś innego napisane, na jakiś Ministerstw Spraw Wewnętrznych, coś innego. No i kuźwa, bądź tu mądry. No tak, no okej. I czy nie ma jednej jasnej informacji? To tak jak było z COVID-em, nie wiem, czy pamiętacie. Boże, nie powinnam mówić tego słowa na K, ponieważ znowu napisy w YouTubie rozpoznają, że mówimy o takich rzeczach. Ale uznajcie, że wszyscy usłyszeliście, o czym mówię. Natomiast w tamtych czasach, parę lat temu, jeżeli chcieliście się czegoś dowiedzieć odnośnie wyjazdu za granicę, to też te informacje były niespójne. Ten kraj zagrożony, ten niezagrożony. Za 3 dni w ogóle totalna zmiana. Ja wtedy chciałam pojechać do Hiszpanii ponownie na Teneryfę i raz, że my tak siedzieliśmy jak na szpilkach, czy się coś nie zmieści. 2 dni wiadomo było, czy trzeba będzie te certyfikaty mieć, czy nie, więc co chwilę była zmiana, więc no nie było to fajne. No niby jest jedna strona na jedno źródło, na którym to powinno być, ale te informacje się tak szybko zmieniały, że człowiek po prostu mógł 3 dni przed lotem dowiedzieć się, że jest coś zupełnie innego potrzebne, więc jakby był jakiś AI, który po pierwsze agreguje te dane, po drugie no są one tam bardzo aktualne, no to byłoby mega. Ja pamiętam, jak z takimi biznesmenami sobie siedziałam i oni mówili dokładnie, jaki program trzeba zrobić, tylko też nie były czasy popularności LLM-ów. Mówię, chłopie, kto to wszystko będzie katalogował? Teraz było prościej, ale nie polecamy, nie chcemy kolejnego COVID-a. Dokładnie tak. Ale patrz, mamy kolejne komentarze. Proszę, taki temat wzbudził tyle emocji. Dobry temat wybrałeś, trójeczka. Urzędnik skarbówki może miałby więcej empatii. Podobno wśród lekarzy tak było. Też było. To gdzieś, były któreś, nie pamiętam, czy omawialiśmy na którymś z live'ów, czy oddzielnie czytałam tego, ale było coś takiego o tym. Mówiliśmy o tym, tak, było badanie w Ameryce przeprowadzone i ludzie o tym nie wiedzieli, czy rozmawiają z AI, czy z lekarzem i zdecydowana większość stwierdziła, że widać, że ten bardziej empatyczny to prawdziwy lekarz, a to było AI. Ale czemu tu się dziwić tak naprawdę? No zobacz, jest sobie lekarz, 20 lat doświadczenia, on jak już widzi, tak jak Dr. House, wyobraźcie sobie doktora House'a, no on już widział 1 500 000, 100 900 case'ów, no i jak już widzi kolejne złamaną nogę, czy tam kolano, gdzie rzepka wypadła, no to on już wie, jak to zrobić, przychodzi dalej. A jednak AI, jeżeli ma w prompcie dobrze podane, że hej, bądź empatyczny, bądź miły, doceń i przytul mentalnie i tak dalej, no to on to po prostu będzie robił, czy mu się chce, czy nie, czy jest zmęczony, czy nie. Bo nie będzie w sumie to się nie dziwię i możliwe, że ta empatia wśród urzędników skarbówki też by była częściej.
Ja też nie mogę narzekać na Krakowski Urząd Skarbowy. No, ale myślę, że my trochę za bardzo przeceniamy, bardzo dużo to ludzi słyszałem, mówi, że ale AI nigdy nie będzie empatyczna, a właśnie jest bardziej empatyczna, bo AI wcale nie jest się trudno nauczyć w formie pisanej być bardziej empatycznym od człowieka. To nie jest nic trudnego, to nam się wydaje, że to wymaga nie wiadomo jakiego serca. To jest po prostu pisanie do kogoś z szacunkiem i używanie odpowiedniego słownictwa, no jakby tyle. No tak, dokładnie. Te zasady wbrew pozorom nie są tak proste, a my jako ludzie czasem po prostu jesteśmy zmęczeni i zapominamy o niektórych nawet takich prostych rzeczach. Mateusz w międzyczasie pisał, że bot z urzędu szybciej rozwiąże pasjansa i zajmie się twoimi sprawami. To jest przyszłość. Typowy stereotyp o pasjansie w urzędzie. Piękne. Wybornie, milordzie, wybornie, naprawdę. Tak. Proszę. Bartek napisał też fajny komentarz. No. Okej, czy czasem Tomasz Czajka nie był wzięty do ministerstwa w sprawie doradztwa do sprawcy wiza? Ja nie jestem aż tak z polityką, Kuba, po 2 nutkach na ciebie? To nie polityka, to właśnie bardzo ciekawa rzecz jest. To w ogóle chyba było w tym roku nawet. To jest osoba, którą możecie kojarzyć z memów o informatykach. On tam wygrywał te wszystkie, to były w ogóle zdjęcia właśnie z tych różnych, jak to się nazywa, olimpiad matematycznych. On potem został zatrudniony chyba przez SpaceX czy NASA, no w każdym razie daleko zaszedł. I w 2024 albo jakoś niedawno w każdym razie dołączył właśnie do zespołu kierującego, czy do zarządu, czy jako prezes zespołu właśnie, który ma pobudzić sztuczną inteligencję w Polsce. Więc naprawdę to pokazuje faktycznie taką wolę, uważam trochę. Nie chcę mówić polityczną, to nie kanał polityczny i mam gdzieś spory polityczne, ale widać, że faktycznie postawiono osobę, która wydaje się, że jest naprawdę odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, więc i to nie jest jedyna taka osoba fajna, która tam jest, więc naprawdę uważam, że to może iść w dobrym kierunku i bardzo mocno trzymam kciuki za Polskę. Mówisz o tym memie fantastycznym, cudownym, znaczy memie, no zdjęciu prawdziwym, tak? Dokładnie tak. No ale to też jest mem, no nie to zdjęcie. No już teraz tak, no zostało memiczne, okej, dobra. Natomiast, ale to widzę, że tu było jakiś news, że ministerstwo szuka nowego Tomasza Czajki. To jest 2018, wiesz? Zobacz sobie, musimy poszukać czegoś nowszego. Rzeczywiście, no to zaraz, ale to okej, to fajnie też o tym, że Bartek o tym, to Bartek chyba jeszcze tego nie tak, że Bartek o tym powiedziałeś, to ja sobie chętnie zaktualizuję wiedzę na ten temat. O tak, tych 4 kolesi przy kompocie, tak, dokładnie, to jest to, tych 4 kolesi przy kompocie, przy stole z ceratą, z krzesłami, które ja pamiętam z domu. My się możemy z nich śmiać, ale to teraz oni siedzą w SpaceXie i ministerstwach, a my prowadzimy live'y. O godzinie 22, a oni pewnie teraz cygaro odpalają, więc no sorry. No właśnie. Kompot, fajna sprawa. Bartek pisał też, że pierwszy pracował w Google, najpierw pracował w Google, a potem w SpaceXie. O wow. Okej, tak dokładnie, super. Mega. Wcześniej też tam widzę, było parę komentarzy o twoim wyjeździe do Japonii, także mega fajnie, że już tutaj widzisz, poruszyłeś temat bardzo ciekawy. I jeszcze Waldi napisał ciekawą rzecz i zastanawiam się, jakie źródło tej informacji, Waldi, czy to jest sprawdzone źródło, czy to w formie bardziej ciekawostki czy żartu, ale to w ogóle jest ciekawe, co napisał Waldi. Czy skarbówka ma model zapisujący twoją mowę i porównujący ją z poprzednimi telefonami nawet z innych numerów? W sensie, no nie, no serio? Nie. Nie, naprawdę takich, nie sądzę, że takie rzeczy mają, natomiast trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o inwigilację obywateli, no to skarbówka naprawdę ma nowoczesne narzędzia. No, znaczy, wiesz, może tak, nie bez powodu. Patrzmy na to, jak rząd załatał dziurę budżetową. Tak jakby, no może załatał to duże słowo, ale uszczelniając w pewien sposób podatki, wszystkie fraudy podatkowe i to, że były spirale podatkowe, no to z jednej strony spokojnie, to ja już wolę, żeby skarbówka inwigilowała takie sytuacje, żeby dzięki temu ludzie byli bardziej uczciwi, albo przynajmniej czuli się bardziej kontrolowani, przez to byli bardziej uczciwi i przez to nie robili machlojek na podatkach. I w związku z tym, żebyśmy my jako podatnicy nie musieli za to dopłacać, więc no trochę się temu nie dziwię, aczkolwiek wiecie, no to jest ta cienka granica, gdzie jest fajnie, że jest dużo kontroli, a gdzie nie jest fajnie. I widziałam w ogóle jeden filmik na YouTubie, bo że nie wiem, czemu mi to YouTube podesłał, ale podesłał mi taką rozemocjonowaną polityczkę, nie pamiętam, z której partii, doesn't matter, nie ma to znaczenia, ale rozemocjonowaną polityczkę z Polski, która jest też w Parlamencie Europejskim i wypowiadała się na temat tego, jak to Unia Europejska teraz będzie inwigilować nasze konta i chce do 2030 bodajże zakazać obrotu gotówki, że wszyscy teraz będziemy musieli tylko i wyłącznie kartami, bankowością i będziemy monitorowani co do złotówki, jak jesteśmy, jak nie wchodźmy w to. Nie wchodźmy w to. No, ale widzisz, Kuba, okej, znasz ten news w takim razie. No, myślę, że tak, że wielu osobom jest on znany.
pewne rzeczy są już pewną przesadą, tak może powiem. No ale to jest, myślę, piękne podsumowanie, że pewne rzeczy są piękną przesadą. No dobra, może nie wchodźmy w politykę o 22, bo prędko nie skończymy w takim razie. Tak. Waldi pyta, czy ta z Konfederacji. Pojęcia nie mam, bo nie pamiętam teraz, której ona była w partii. Możliwe, że nie tak. Partyjujemy tutaj, proszę bardzo. Dokładnie. Ale jakaś pani polityczka z komisji. Waldi tak. Pytał, że był jeden artykuł i potem była cisza. Ojej, zgubiłam się. Czajka pracował w OpenAI, przecież czy nie? Więc tak, nie wiem. Chyba nie. Natomiast wrzuciłem ci, w ogóle wrzuciłem w komentarz też wam na Gowie w ogóle.pl pisali, tam właśnie są wymienione te osoby i są również ich życiorysy, bardzo ciekawe osoby. Pięknie. No, tak. I tam Czajkę, rozumiem, też możemy znaleźć. Tak, oczywiście. Tam jest kilka osób, jest też sporo kobiet, to się na pewno ucieszysz. Ja się bardzo ucieszę i znów podkreślam, ja nie jestem za parytetami, to nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, żeby jednak mimo wszystko była różnorodność, bo w badaniach naukowych wychodzi, że tam, gdzie zespoły są różnorodne, to są po prostu bardziej efektywne, bo są różne punkty widzenia. Tak, więc jak jest dużo kobiet, to mnie to bardzo cieszy. Waldi napisał, będzie gotówka, bo nie będzie jak dawać łapówek. Czyli ten news, o którym mówiłam, to... Czyli będzie jednak gotówka, okej. Na pewnych szczeblach nie są potrzebne takie półśrodki, żeby przytulić bardzo dużo pieniędzy, żeby nie zauważył. No jakby come on, no. Ale dobra, jak popłyniemy w politykę, to naprawdę prędko nie skończymy. Do północy można byłoby tak mówić, a ja jestem o samej wodzie, a nie o alkoholu, więc bo to może być trudne. W międzyczasie Renata nam napisała fajny komentarz, że prawie nic nie rozumiem, ale fajnie się słucha. Nice. Dziękujemy w takim razie, Renia, za to, że nas słuchasz. Ja myślę, jak to mówią młodzi chyba, nic nie rozumiem, ale buja. Ale... Aha, okej, dobrze. Nie znam tego powiedzenia, ale niech będzie. Myślę, że już powoli powinniśmy kończyć, bo już patrzę na zegarek. Ja wiem, ale mam jeszcze 2 newsy, a chociaż jeszcze jeden z tych 2, bo znowu nie zdążymy w przyszłym tygodniu czegoś omówić. Więc wybierasz teraz między 7 a 8. I to już jest... Albo dobra, czekaj, niech ktoś na czacie wybierze. 7 czy 8. Ty już raz wybrałeś. Wybierajcie, czy 7 czy 8 i to będzie ostatni news na dzisiaj. I kto pierwszy odpowie, na kogo wypadnie tego będzie. Kto pierwszy odpowie, ten wybiera. A ja w międzyczasie, kiedy czekam na wasze odpowiedzi, który news, wyślę wam linki do naszych profili na LinkedInie, bo nie wiem, czy wiecie, ta transmisja odbywa się też na LinkedInie, na moim profilu na LinkedInie. Akurat jest transmisja, bo tak nam StreamYard pozwala, ale u mnie i Kuby znajdziecie posty z fajnymi newsami o AI, newsami o newsami, tipami z zakresu właśnie sztucznej inteligencji, technologii, marketingu, sprzedaży i szeroko pojętego biznesu, więc wpadajcie na LinkedIna tego oto przystojnego pana obok mnie, czyli na LinkedIna Kuby i na mojego LinkedIna również. Dobra, wysłałam linki i teraz mamy newsa numer 8. No MR był pierwszy, Waldi był z 7. No nie mamy spójności, ale miał być kto pierwszy, ten lepszy, więc jest 7. 7 dotyczy dronów, dotyczy stada dronów. Twój wybór padł na stado dronów, więc uwaga. Wyświetlam ekran ze stadzikiem dronów i to jest ten news, który w zeszłym tygodniu nie zdążyliśmy omówić, więc go nadrobimy teraz. I mamy to tutaj o samoorganizującym się statku dronów. Tu jest, proszę, piękna wizualizacja, piękna grafika na ten temat. News dotyczy tego, że to samoorganizujące się stado dronów demonstruje, pokazuje bezpieczne rozwiązanie w zakresie ruchu drogowego. My o tym nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, a to rzeczywiście jest fajne kolejne zastosowanie AI według mnie. I tutaj mamy o tym, że po stworzeniu pierwszego na świecie samoorganizującego się stadu dronów naukowcy z Budapesztu na Węgrzech zademonstrowali też pierwsze na dużą skalę autonomiczne rozwiązanie ruchu dronów, które może być użyte właśnie między innymi przy rozładunku transportów, przy transporcie ładunków, przy użyciu dronów i w ogóle przy zastosowaniu w przemyśle, transporcie różnego rodzaju, też w przemyśle obronnym. My w zeszłym tygodniu dużo o tym przemyśle obronnym mówiliśmy, dlatego gdzieś... Zobaczyliście nasz podgląd, wszystko widzicie. Chryste Panie, wszystko mi zupełnie notatki, o nie, i temu nie odpowiadać. No, ten niefajny. Mówi do nasza jeden news, o którym nie powiedzieliśmy, został zaspoilowany, bo wam się 7 wyświetliła. Boże mój, widzisz, jeden misklik. Dzisiaj mam problem jakiś z technologią.
Każdemu się zdarza, jest dużo AI, ale myślę, że fajnie, bo nie wykorzystujemy jednak powierzchni 3D, natomiast tak naprawdę dla większego transportu i dla takiego transportu ludzkiego i tak raczej ten transport 2D nie zniknie. Niedawno oglądałem ciekawy film na ten temat, nie pamiętam dlaczego tak było, ale generalnie chodzi też głównie o to, że jeżeli coś ciężkiego potrzebujemy przewieźć, to musimy się o coś oprzeć. I oczywiście samoloty są pewnym wyjątkiem, ale samoloty też potrzebują dosyć dużo miejsca i po prostu też zabierają dużo paliwa. Okej. No ale też, no dobra, to teraz jeżeli też już ten temat wgryzałeś, to czy jeżeli ja mam kontener, to ile potrzebuję dronów, uwaga, zagadka matematyczna, ile potrzebuję dronów, żeby przenieść kontener z Chin i czy to kiedykolwiek będzie możliwe? Czy jednak nigdy to nie wyprze drogi morskiej, gdzie ten kontener może się utopić, piraci mogą go zaatakować, cokolwiek? Na aktualnym etapie technologicznym, ani na żadnym w pobliżu nas, myślę, że to jest niemożliwe. Okej. Zauważ, że to się nawet w dużej ilości przypadków nie opłaca samolotami, tym bardziej dronami. Nie? No to też prawda. Warto o tym wiedzieć, że w ogóle był kiedyś taki projekt transportu multimodalnego. Transport multimodalny to jest taki łączący właśnie różne jego formy i generalnie dwoma najbardziej ekonomicznymi z punktu widzenia ekonomicznego. To jest transport kolejowy i transport wodny. My na przykład bardzo słabo wykorzystujemy transport wodny, mimo że Niemcy bardzo mocno z niego korzystają i właśnie miało być między innymi przekopy tam Wiślany, ale też miał być na dole, miał być blisko nas, blisko mnie miał być bardzo, żeby właśnie i udrożnienie rzek i bardzo to był duży projekt, bardzo ambitny, on już od lat się o nim mówi i chyba się go nigdy nie skończy, bo to Polska, a szkoda, bo naprawdę w ogóle właśnie taki wodny transport i kolejowy są super i takie wymyślanie trochę, drony w sensie fajnie brzmią i one są fajne na przykład pewnie dla małych przesyłek, ale dla takich dużych to come on. Widzisz, już myślałam, że zobaczysz sobie tam lecący po niebie kontener, tylko że to byłoby kind of creepy, nie spadnie, dokładnie tak, więc wtedy można byłoby się mega zdziwić, człowiek zostałby takim placuszkiem. To może lepiej niech nie lata kontener z ciuchami z jakiegoś portalu z tanimi ubraniami do Polski. Czyli z temu. Wszyscy wiemy. Na przykład, bez jakiejś promocji konkretnej marki. Waldi jeszcze napisał, że czytałem 2 lata temu, że w USA testowano działanie zbiorowe dronów w kierunkach militarnych. A to się dzieje, oczywiście. To bardzo długi odcinek, jak w kreskówkach, tak, człowieczek stanie się płaski jak w kreskówkach, dokładnie tak. Ale myślę, że to, co pisał Waldi, to rzeczywiście, że to się dzieje i cały ten nasz poprzedni odcinek w zeszłym tygodniu był o tym, więc jeżeli takie zastosowanie militarne, obronne, ochronne Was interesuje, to my o tym dość dużo mówiliśmy w zeszłym tygodniu, taki mieliśmy dedykowany w zasadzie odcinek na ten temat, tam było też o autonomicznych decyzjach AI, też była mowa o tym właśnie, jak nowe technologie wpływają na bezpieczeństwo, więc jak takie rzeczy Was interesują, to ja już podrzucam linka do tego zeszłotygodniowego odcinka. W ogóle nie wiem, czy Kuba wiesz, on ma 24 lajki i 500 wyświetleń, 0 złotych promocji. W sensie ludzie potrzebują takich informacji. To się klika. To się klika, dokładnie tak. I a propos to się klika, to jeżeli macie jakiekolwiek tematy, które chcecie, żebyśmy omówili na kolejnych live'ach, bo pomału dobiegamy do końca, ale jeżeli macie jakiekolwiek informacje, pomysły, jakie rzeczy powinniśmy na kolejnych live'ach omawiać, to ja w tym pliku, co Wam przez przypadek udostępniłam, zbieram te pytania i zbieramy tutaj z Marysią i z zespołem rzeczy, które Was najbardziej interesują, te rzeczy, o które najczęściej też pytacie, więc jeżeli macie jakieś tematy, które chcecie, żebyśmy poruszyli, to oczywiście dawajcie znać na czacie, dawajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem, jeżeli też już będziecie oglądali retransmisję, a my, jak złota rybka, te życzenia postaramy się spełnić. Więc tak. No dobra, to co, Kuba, chyba na ten moment pauza, bo już mamy 22:22, więc to jest idealna godzina, żeby skończyć. I ja zadam Ci standardowe pytanie o Twoją złotą myśl, widzę, że się w krześle poprawiasz, już Ty wiesz, że ja Ci to pytanie zadam, więc o Twoją złotą myśl podsumowującą dzisiejsze spotkanie oraz jeszcze, póki zadam Ci złotą myśl i na tym sobie skończymy, to oczywiście jeszcze raz przypominam o webinarze, o którym mówiłam, bo on już jest za 4 dni, linka Wam wysyłam na czacie, żeby Wam to przypadkiem nie umknęło, to pamiętajcie, żeby tuż po tym, jak skończymy dzisiejszego live'a, żeby się na ten webinar zapisać o wykorzystaniu AI w sprzedaży i marketingu. A teraz, Kuba, scena jest Twoja. Jak w takim razie podsumujemy dzisiejszego live'a? Jaka jest złota myśl na dzisiaj?
Większość ludzi nie wie za dużo, też nie musi. Nie mamy kogo do czegoś zmuszać, mamy wygodne czasy. Cieszę się, moi drodzy, że jesteśmy tutaj w takim gronie ludzi, którzy czegoś się chcą dowiadywać. Dowiadujcie się, uczcie się, cokolwiek by to nie było. Czy ktoś się uczy historii ruskiego baletu, niech będzie, albo czegokolwiek innego, to zawsze jest jakaś dodatkowa wiedza, to zawsze jest na plus. I nie boimy się, nie dajemy się zwariować, że AI będzie wiedziało wszystko i będzie wiedziało więcej od nas, bo to prawda, ale to nie zwalnia nas z tego, że po prostu życie jest ciekawsze, kiedy jesteśmy mądrzejsi. Pięknie, o proszę, jaka to jest piękna myśl, dokładnie, więc trochę takim przysłowiem ludowym, ucz się i pracuj, a dojdziesz do celu, takim sposobem doszło już wielu. Tego nie znałem. Moja babcia, cytat mojej babci świętej pamięci. Więc tak, więc no to w takim razie zachęcam was do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby przychodzić na nasze live'y chociażby. Pamiętajcie, co czwartek o godzinie 21, godzina wybrana przez was, więc się do tej godziny dostosowaliśmy. Natomiast jeżeli cokolwiek się zmienia, to oczywiście was też informujemy na YouTubach, a być może rzeczywiście w przyszłym tygodniu odcinek się lekko przesunie. Natomiast standardowo zwykle to jest czwartek, godzina 21, więc zapiszcie sobie w kalendarzach, w kajecikach, w miejscu, w którym korzystacie, żeby być z nami co tydzień na naszych live'ach. No i co, na dzisiaj to chyba koniec w takim razie, tak? Złota myśl poszła, Michał podsumował amen, mamy podziękowania, o proszę, tutaj Waldi pisze, że głębokie te twoje myśli i przemyślenia, no dokładnie, dokładnie. To w takim razie dziękujemy wam za dzisiaj. Kuba, dzięki wielkie za jak zawsze głęboką, złotą, filozoficzną myśl, super, że udało nam się dzisiaj tak tego live'a podsumować, a was zapraszamy też za tydzień na kolejnego live'a, no i też dziękujemy za wasz udział. Dzięki wielkie za tyle pytań, bo myślę, że dzisiaj też było dość sporo tych pytań. Zgadza się. Dziękujemy wam bardzo za obecność. Dzięki wielkie. Dobrego wieczoru, trzymajcie się. Cześć, cześć.